Nigeryjka mieszkająca w Abudży, mieście, które ma ponad 1 300 000 mieszkańców, Patricia Ibe postanowiła zdradzić swoją stylistkę. Jak na tak duże miasto, salonów jest tam mało. Teraz ma naturalne paznokcie, a chce mieć długie kwadraty. Nagrała cały proces, więc będziemy mieli co komentować. Wsiadła do samochodu, pojechała, wybrała swoje zdobienie i poprosiła, abyśmy ocenili, czy było warto. Zdrada jest czymś obrzydliwym, ale czy w tym przypadku też? Salon mieści się nieopodal AP Plaza, a dosłownie zaraz za nią. Ludzie mają problem z dojazdem do niego, dlatego został zamieszczony materiał z instrukcją dojazdu pomagający klientowi do niego dotrzeć, co jest na plus. Do tej pory salon obserwuje 15,5 tysiąca osób, a sam dodał 954 posty z przeważającą ilością paznokci, długich paznokci. Kryszczyn też intro. Zobaczmy, jakie opinie panują na temat tego salonu w internecie. Mamy tutaj Google. Gwiazdki są 4,2 na 5 opinii, z czego jedynkę dostał ten salon od jakiegoś innego salonu. No mało, 5 opinii. Może coś znajdziemy na Instagramie. Uczę Nails. Tutaj mamy jakieś długie kwadraty. No i są aż 44 komentarze. I'm so coming to patronize you. Are super good. Gorgeous, czyli cudowne. Take all my money. Pewnie chodziło o to. Shut up and take my money. Shut up and take my money! Zobaczmy zatem, czy są one podparte ładnymi paznokciami, dobrze zbudowanymi? Na pewno według klientów. A jak jest naprawdę? Dobrze, takie chcę paznokcie. Bardzo długie kwadraty. Ojeju. Ojeju, okej. This is what I wanted. Od razu mi się przypomniały te TikToki, co chciałam, a co dostałam. W każdym razie tutaj, ja nie wiem, czy to tak było zamierzone. Nie rozumiem sensu robienia Frencha z tak mocno wysuniętym niby łożyskiem, a nie zakrycie tego łożyska, tutaj nie przedłużenie tego łożyska naturalnego, może o to chodzi, może tak ma być, ale ogólnie całość mi się podoba. I ten transparentny paznokieć dobrze by wyglądał, mimo wszystko to by wszystko dobrze wyglądało, gdyby tutaj tego Frencha nie było, tylko jakieś inne po prostu wzorki. A tak to nawet wykonanie jest całkiem fajne, no oprócz tych tam skórek nie do końca dorobionych. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi ta stylistka albo stylista paznokci. Pracuję bez rękawiczek, czyszczenie paznokci. Dobrze, mamy klejenie tipsów w kształcie takich w sumie niby sztyletów, więc pewnie będą po prostu czubki obcinane do kwadratu. Zauważyłam, że jest klejony dość głęboko tips, dość blisko skórek. Ja preferuję im mniej na paznokciu, tym lepiej, no ale różnie bywa. Tutaj widzimy granicę, gdzie jest tips, a w tym miejscu zobaczymy, jak długa jest płytka. Więc tak naprawdę 2/3 jest zakryte paznokcia naturalnego, bo wiadomo, że lepszą przyczepność zawsze będzie miał jakiś produkt, akryl, żel, tak, niż sam klej do tipsów. Gdyby ten klej do tipsów trzymał super, to by wszyscy se kleili tipsy na kleju, a nie kleją, bo klej nie trzyma dobrze. Im mniej tipsa, tym lepiej. A tutaj jest na odwrót. Nie dość, że jest za dużo tipsa naklejone na paznokieć, nie są nabłonki usunięte, które też przyczyniają się do zapowieczeń. No tutaj ta trwałość nie będzie zbyt dobra. Kolejna rzecz, którą chciałam tu wspomnieć, to to, że nie ma w ogóle tutaj użycia frezarki, więc czas pracy stylisty będzie wydłużony. Bo gdyby tu była frezarka, to bierzemy nośnik, opaskę ścierną, pyk, zmatowione, a tu, zanim się namacha tym pilnikiem, trochę czasu minie. Więc dla klienta gorzej, bo dłużej siedzi w salonie, no chyba, że lubi siedzieć długo, no nieważne, ale dla stylisty gorzej, bo dłużej wykonuje zabieg, przez co tych klientów zdecydowanie mniej przyjmie. Dobra, mamy to pierońskie narzędzie tortur. W ogóle, ja powiem wam tak, jak ja widzę coś takiego, takie radełko, to mi jest aż wszystko, nie? Bo żeby to działało, teraz będę miała gęsią skórkę. Żeby to działało, trzeba mieć grube, naprawdę grube skórska, ogromne. Mało kto aż tak grube ma. Kiedy jest skórka miękka, elastyczna, to pociągniesz skórkę i ciągniesz skórę za sobą. To jest jedna rzecz, nie? Druga rzecz, ja widziałam te paznokcie, które tu mi tylko jeden został, które miałam robione w Puerto Rico, na Gran Canaria, to też tam miałam używane radełko i ona tak mocno naciskała. Ja się modliłam, żeby ona mi nie zaryła tym w paznokciu. Rozumiecie? Taką dziurę takim metalowym trójkątem wyrżnąć w paznokciu, nie? No fajnie stylista pracuje, bo ma tutaj na telefonie otwarte zdjęcie razem ze zdobieniem. Widzi, do czego dążyć. Miejmy nadzieję, że zrobi tak samo albo lepiej. Dlaczego on kładzie żel pod paznokieć? Od spodu do krzywej C wewnętrznej? Jaka jest tego geneza? Dlaczego? Czekajcie, może zgadnę. Może jakieś zdobienia tam pod spodem będzie malował? Po co? To jest tips. Po co tam żel? Co zauważyłam? To, że ma małą ilość
likwidu, czyli monomeru, czyli płynu w metodzie akrylowej, więc przypuszczam, że jest on zmieniany częściej, albo jak już dolewany, to tego brudnego likwidu jest mniej, więc to jest akurat okej. Bo widziałam takie wielkie słoje monomeru i naprawdę, wiecie, no to się zabrudza, to trzeba wymieniać, to już później przeszkadza procesowi polimeryzacji, który też zachodzi oczywiście w akrylu. Taki zabrudzony likwid nie daje nam gwarancji, że produkt będzie się dobrze trzymać do płytki, nie będzie kruszeć, nie będzie się łamać, czy nie będzie liftować, czyli odchodzić od paznokcia. Więc to jest na plus. Pędzelek gruby, sztywne włosie, więc to jest syntetyczne włosie niezbyt dobrej jakości. Więc no szkoda, bo tu jest potencjał, widzę, jest potencjał w tym styliście paznokci. Widziałam, że akryl nawet całkiem, znowu tutaj pędzelek, gorszy, tu żel, spoko, tu... Tak się tutaj mieszają fajne rzeczy z takimi mniej fajnymi. No, tu muszę pochwalić, bo krawędzie dolne w fałdzie lateralnej, czyli w strefie stresu, nie są podcięte. Ładny, gładziutki apex, całkiem nie najgorzej, jak na budowę na tipsie. To jest tutaj fajne. W momencie, kiedy on sypie proszkiem akrylowym, żeby zrobić efekt sugar, nie wsypuje tego wszystkiego z powrotem do pojemniczka, tylko pewnie to strzepnie, bo to naprawdę proszki akrylowe są niesamowicie tanie. To jest ostatnie cebulactwo, zbierać to i z powrotem ten brudny proszek akrylowy wsypywać do słoiczka. Jest tutaj używana oliwka, super, bardzo pochwalam używanie oliwki, tylko jest jeden szczegół bardzo ważny. Nigdy, pamiętaj, nigdy bezpośrednio pędzelkiem nie smarujesz po skórze klientki, bo tam może być jakieś ranka, nawet takiej, której nie wiesz, nie widać jej gołym okiem, więc zakraplacz, kropisz z odległości i wcierasz rękami, na których są rękawiczki. Zobaczmy efekt, który chciała, a który dostała. Ręcze, które chciała, są bardziej jak litera V. Bardziej tutaj ostre, a on zrobił takiego fręcza, który jest tu szerszy. W tym miejscu, gdzie się uśmiecha, to po prostu jest szerszy ten uśmiech. Więc to jest jedna różnica. Druga różnica to jest produkt, jakiego on używał do sypania. Tutaj jest jakiś gruboziarnisty. To jest coś, nawet nie jak brokat, to jest coś, brokat chyba z czymś zmieszane. Są takie ala płatki. One wyglądają jak brokat, ale się nie świecą jak brokat, więc to jest, ja wiem, co to jest za produkt, to jest inny produkt, więc jest też inny efekt, tak? Po prostu został inny produkt użyty. No nawet ja bym w sumie miała problem, na przykład z odtworzeniem tej ziarnistości, bo chyba obecnie nie mam takiego produktu u siebie nawet, a mam tego miliony. Więc no to tu się nie dziwimy, że jest inaczej. Tu jest Sugar Effect i on chyba zrobił tak samo, no dobra, troszkę inaczej, mniej tych gwiazdek namalował, bo tu jest tylko jedna, a o tu są dwie, jedna, dwie. Aha, widzę, to jest pod spodem faktycznie zrobione. Tu widać, chłop ma głowę na karku, nie robi paznokci od dziś, tylko wczoraj, nie no, żartuję. No robi paznokcie, zna się na tym, wie jakie ma możliwości. Co do budowy jest troszeczkę tylko gorzej. To jak on sobie poradził z tym wszystkim, i budowa, i zdobienia, budowa trochę niżej zdobienia, reasumując, ja bym dała taką nawet 7. Koniec końców nie dowiedzieliśmy się, czy ta zdrada była opłacalna, czy nie, bo nie wiemy, jakie paznokcie wcześniej nosiła nasza bohaterka.